Wynagrodzenie minimalne rośnie. Od stycznia więc kilka milionów Polaków zacznie zarabiać więcej. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat tego, jak podwyżka pensji wpłynie na zdolność kredytową. Czy przy obecnych cenach nieruchomości, zarabiając minimalne wynagrodzenie, możecie kupić mieszkanie? Kiedy banki zaczynają uwzględniać wyższy dochód? Jaka jest zdolność singla, a jaka pary zarabiającej wynagrodzenie na poziomie minimalnej krajowej? Jakie są aktualne ceny mieszkań? I czy dwie osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie mają jakąkolwiek szansę, by kupić mieszkanie w Polsce? Zapraszam na kolejny odcinek. Ja nazywam się Bartosz Nowak i przybliżam Wam świat kredytów, liczb i finansów. Minimalne wynagrodzenie od nowego roku w górę. Poprzednie minimalne wynagrodzenie w Polsce było ustalone na poziomie 4300 zł miesięcznie brutto, co dawało 3261 zł i 53 grosze na rękę. Od roku 2025 pensje idą w górę i minimalne wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie 4666 zł miesięcznie. Jeśli więc zarabiasz minimalną, to od stycznia na Twoje konto będzie wpływała kwota 3510 zł i 92 grosze. Czyli dostaniesz około 250 zł podwyżki, co oznacza wzrost o prawie 8%. Wynagrodzenie minimalne nigdy nie robi wrażenia i zawsze chciałoby się więcej. Na ekranie widzicie grafikę przedstawiającą wzrost tego parametru od roku 2000. Od pewnego czasu widać, że tempo wzrostu wyraźnie przyspieszyło. Jeśli kwoty nie robią na Was wrażenia, to mnie osobiście zaskoczył fakt, że od roku 2022 płaca minimalna wzrosła o 50%. W 3 lata. W 15 lat to już 350%. To, co jednych cieszy, innych załamuje. Tutaj jako ciekawostkę podajemy jeszcze jedną liczbę. Pracownik na rękę dostanie 3510 zł. To ile zapłaci pracodawca? 5621. Czyli do państwa w postaci ZUS-u i podatków idzie 2110 zł. 37% tego, co pracodawca przeznacza na pracownika, idzie do państwa. W naszej ocenie opodatkowanie pracy w Polsce jest zdecydowanie zbyt duże. A co Wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Rośnie wynagrodzenie, rośnie zdolność kredytowa. Wyższe zarobki to również wyższa kwota, którą możesz uzyskać w banku. Pamiętaj jednak, to, że dostaniesz podwyżkę od stycznia, nie znaczy, że od razu bank da Ci wyższy kredyt. Dlaczego? Bank liczy średnie wynagrodzenie z ostatnich 3, 6 lub 12 miesięcy, w zależności od banku. Podkreślam, z ostatnich. Jak masz podwyżkę, to dotyczy ona Twoich przyszłych dochodów, a banki patrzą wstecz. Z każdym miesiącem Twój średni dochód będzie rósł, ale pełny efekt zobaczysz dopiero za jakiś czas. Wiem, to paranoja, że jeśli wynagrodzenie minimalne jest zagwarantowane ustawowo, to banki tego nie przyjmują od razu, ale tak po prostu już jest. Czasem da się przedstawić dodatkowo aneks i ponegocjować z bankiem, ale nie przyjmujemy tego jako standardowy scenariusz. Zdolność kredytowa przy pensji minimalnej. No to przechodzimy do głównego tematu naszego odcinka, czyli zdolności kredytowej. Nasze główne założenia. Para lub małżeństwo, gdzie oboje zarabiacie pensję minimalną. Nie macie kredytów ani dzieci. Psa lub kota możecie mieć, bo nie mają PESEL-u i nie zaniżają zdolności kredytowej. Najpierw sprawdzamy, czy jeśli nie jesteście małżeństwem, to może dostanie kredyt jeden z Was. Jaka jest zdolność kredytowa singla przy dochodzie 3510 zł miesięcznie? Średnia kwota kredytu dostępna dla singla w tym przypadku to około 150 tysięcy złotych. Przy obecnych cenach nieruchomości to kupisz za to szałas albo miejsce postojowe. Nie no, żart. W grę jednak wchodzą raczej nieruchomości w bardzo małych miejscowościach albo działki. A jak wyglądają zdolności kredytowe dla dwóch osób zarabiających pensję minimalną? Nie ma tu znaczenia, czy jesteście parą, małżeństwem, czy jaka jest Wasza relacja. Zdolności kredytowe w najpopularniejszych bankach wahają się w granicach 340 tysięcy do 370 tysięcy złotych. Banki wymagają minimum 10% wkładu własnego, nie licząc rodzinnego kredytu mieszkaniowego, który cieszy się niewielkim zainteresowaniem. Zakładamy więc, że nasi klienci, niech będą to Adam i Ewa, mogą kupić nieruchomość za 400 tysięcy złotych. Cena 400 tysięcy złotych. Kredyt 360 tysięcy. Wkład własny 40 tysięcy złotych. To teraz czas sprawdzić, jakie są ceny mieszkań w Polsce. Średnie ceny nieruchomości w Polsce.
Zaczynamy od najbardziej miarodajnych cen transakcyjnych w Polsce, czyli za ile rzeczywiście nieruchomości zostały kupione, a nie jakie są ceny wskazane w ogłoszeniach. Narodowy Bank Polski publikuje co kwartał zestawienie ze średnimi cenami transakcyjnymi dla 7 polskich miast. Najbardziej aktualne dane, czyli za trzeci kwartał roku 2024, prezentujemy na ekranie. Zaczynamy od rynku pierwotnego. Średnie ceny za metr kwadratowy w tych miastach kształtują się następująco. Warszawa 16 273 zł za metr kwadratowy. Kraków niewiele mniej 16 070. Wrocław 14 725. Gdańsk 12 405. Poznań 11 848. Łódź 9 953. Wymienię tu jeszcze Katowice uwzględniane w raporcie NBP 11 844 zł. W każdym z tych miast ceny rok do roku wzrosły. Zwykle o kilkanaście procent, a najwięcej w Krakowie, gdzie zanotowano ponad 30% wzrost rok do roku. Teraz spójrzmy jeszcze raz na tą samą grafikę, ale ze zmianą cen kwartał do kwartału. Tu widzimy już spadki cen w Gdańsku, Łodzi i Poznaniu. O dziwo, spory wzrost zanotowali we Wrocławiu, prawie 9% w ciągu zaledwie 3 miesięcy. Przechodzimy do rynku wtórnego. Zobaczymy, czy możemy tu ujrzeć podobne tendencje. Średnie ceny za metr kwadratowy na rynku wtórnym w tych miastach kształtują się następująco. Warszawa 15 711 zł za metr kwadratowy. Kraków 14 947. Wrocław 12 792. Gdańsk 12 604. Poznań 10 732. Łódź 8024 i Katowice 7824. Mieszkania na rynku wtórnym z reguły są o kilka procent tańsze, jak widać. Prawdziwą anomalię dostrzegamy jednak w Łodzi, prawie 20% różnica, i w Katowicach, aż 33%. W relacji kwartał do kwartału delikatne spadki widzimy powoli w Gdańsku, zaś w pozostałych miastach ceny nadal szły do góry. Po ile teraz kupisz mieszkanie? Wiemy jak jest, jednak pensja minimalna rośnie dopiero teraz, a jak wiemy na wzrost zdolności kredytowej musimy jeszcze chwilę poczekać. Ceny transakcyjne mieszkań, które poznaliśmy, są dobrym punktem odniesienia, ale warto też wiedzieć, za ile potencjalne mieszkanie będziesz mógł kupić w najbliższym czasie. Sprawdzamy więc, jak wyglądają ceny ofertowe w poszczególnych miastach. Tu z pomocą przychodzi portal rynekpierwotny.pl, który co miesiąc aktualizuje średnie ceny oferowanych mieszkań przez deweloperów w poszczególnych miastach. Tym razem widzicie dane 15 miast. Oryginalna grafika przedstawia 14, ale dodałem tu mój rodzimy Toruń. Zdecydowanie najdroższe oferty widzimy w miastach: Warszawa 17 713 zł za metr kwadratowy, Gdańsk 16 814 i Kraków 16 453. Najtaniej, bo w okolicach 10 000 zł zapłacisz w Białymstoku 10 452, w Bydgoszczy 10 310 i Toruniu 9 963 zł za metr kwadratowy. Czy kupisz mieszkanie za 2 pensje minimalne? To przechodzimy do meritum odcinka. Najpierw podamy liczby, ale na końcu będzie ważne zastrzeżenie. Jak to wszystko interpretować? Liczby pomagają nam coś przybliżyć, zaplanować, ale ostatecznie każdą transakcję i tak trzeba potraktować indywidualnie. O tym jednak za chwilę. Przypominam założenia. Wnioskujecie we dwójkę. Zarabiacie 2 pensje minimalne. Wasza zdolność kredytowa to około 360 000 złotych. Wkład własny 10%, czyli 40 000, więc szukacie mieszkania za 400 000 złotych. Ile metrów kwadratowych mieszkania kupisz w poszczególnych miastach? Prezentujemy tabelę. Aktualnie, choć w cenach transakcyjnych tego nie widać, to coraz częściej można upolować ciekawe rabaty u deweloperów, o czym już powszechnie sami informują. Sam wiem o rabatach 20%, ale nie chcę reklamować konkretnych firm. Myślę, że jeśli przyjmiemy możliwość negocjacji na poziomie 10% początkowej ceny ofertowej, to nie będzie żadnym nadużyciem. Jak widać w kilku miastach, mieszkania w przedziale 35-45 m2 mogą być osiągalne. W największych aglomeracjach schodzimy już poniżej 30 m2, czyli możecie liczyć tylko na kawalerki. No właśnie, kawalerki. W dzisiejszym odcinku nasze wyliczenia opieraliśmy na podstawie średnich cen nieruchomości w poszczególnych miastach. O ile geografia niespecjalnie wpływa na wysokość zdolności kredytowej,
To jednak w przypadku nieruchomości trzeba wziąć pod uwagę więcej czynników. Średnia cena za metr kwadratowy w danym mieście jest tylko pewnym punktem odniesienia. Mieszkania w centrum czy innych atrakcyjnych lokalizacjach są droższe niż na obrzeżach miast. Mogą się różnić w zależności od dzielnicy. Małe mieszkania zwykle kosztują więcej w przeliczeniu na metr kwadratowy niż te największe. Statystyki niech stanowią dla nas pewne źródło informacji, ale w branży nieruchomości, zwłaszcza gdy połączymy to z kredytem, właściwie nie ma dwóch takich samych transakcji i każdą sytuację należy potraktować bardzo indywidualnie. Dlatego, jeśli jesteś zainteresowany kupnem nieruchomości czy rozmową na temat kredytu hipotecznego, to zapraszam do kontaktu. Link znajdziesz w opisie filmu. A jeśli szukasz czegoś do zakupu lub chciałbyś jakąś nieruchomość sprzedać w Warszawie, to odezwij się do nas, będziemy w stanie Ci w tym pomóc. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i zachęcam do śledzenia mojego bloga finansowyogar.pl i subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!